Moi drodzy, słuchajcie, nie róbcie detoksu. No chyba, że wiecie, co robicie. Zapraszam Was serdecznie na Longevity Walk, czyli nasz miły spacer, na który zaprosiłem dr Wandę Baltaza. Cześć! Wow, udało Ci się dobrze powiedzieć nazwisko. Witaj. No, trenowałem przez cały tydzień. Ja również Ciebie witam. Jak się masz? Świetnie. A Ty? Też. No w ogóle super. bardzo się cieszę na dzisiejszy nasz spacer. Mam nadzieję, że do nas dołączycie, bo będzie bardzo ciekawy. Wanda jest dietetyczką, jesteś ekspertką w Longevity Center. Zgadza się. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak oczyścić swój organizm. No właśnie, bo tak myślę, no te wszystkie soki, posty, mieszanki ziół, ta cała obietnica, głównie marketingowa, bo to się świetnie klika, co nie? Detoks, róbmy to, idziemy. Bez żadnej wiedzy, bez żadnej konsultacji. Halo, tak nie można. No i właśnie my dzisiaj idziemy po to, żeby zwiększyć naszą świadomość, wiedzę. Ale ktoś pędzi na rowerze, uwaga! Przeżyliśmy, jest nieźle. No właśnie, bo słuchajcie, te nasze walki, Longevity walki, no to fajnie, bo my nie jesteśmy w studiu, tylko maszerujemy. Teraz akurat pod górkę, więc nie zdziwcie się, jak troszeczkę tutaj się zasapiemy, no ale o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Dziękuję, w super formie Cię widzę. Taki komplemencik. Powiedz proszę, co się stanie, jak przez 3 dni zaczniemy pić tylko te, no właśnie jak już wspomniałem, marketingowe, popularne soki? Słuchaj, to zależy tak naprawdę, bo wiesz, wszystko w ogóle w tym świecie takim mocno marketingowym, tam chyba będzie nam wyjątkowo wygodniej. Prawo. Dokładnie. Wiesz, to zależy od tego, w jakim stanie jest nasz organizm. Bo wiesz, co innego, jeżeli młody, zdrowy człowiek wypije sobie trochę więcej soków, zwłaszcza jeżeli one nie będą tylko słodkie, co innego, jeżeli na przykład jakaś schorowana osoba, Tak. która wymaga mega specjalnego, wiesz, postępowania w ogóle medycznego i żywieniowego, sięgnie po coś takiego i zrobi sobie krzywdę, tak? Robi sobie krzywdę. Można sobie zrobić tym łatwo krzywdę. Najgorsza. Dlaczego? W jaki sposób? No przecież to jedzenie lekkie, zdrowe wydawałoby się. Jasne, tylko widzisz, trochę jakby wchodzimy tutaj w taki myk, że musimy rozróżnić sobie posty od detoksów. Detoks, jak sam powiedziałeś, to jest jakaś taka obietnica oczyszczenia organizmu. Tylko zasadnicze pytanie, z czego Ty się chcesz czyścić? No z toksyn. A z jakich toksyn? Nie wiem właśnie, powiedz mi, No jakie są w naszym organizmie toksyny, to Ty się na tym znasz lepiej. Okej. Ja mogę jedynie zgadywać. I teraz słuchaj, to co jest najważniejsze. Nasz organizm ma takie, można powiedzieć, naturalne mechanizmy detoksykacyjne. Przede wszystkim mamy takie bardzo ważne organy, o których pewnie słyszałeś, a mianowicie mamy wątrobę, Tak, mamy nerki, mamy jelita. tak. I celem naszego funkcjonowania na co dzień jest zrobienie tak, żeby każdy z tych narządów działał na tyle wydolnie, żeby był w stanie nas ze wszystkiego oczyścić. Tak? Czyli jeżeli zjadłeś coś niefajnego, jeżeli wypiłeś coś niefajnego, Tak. jeżeli przyjąłeś za dużo leków, jakieś wiesz, ciężkie substancje, to Twój organizm samodzielnie powinien móc się oczyszczać. Okej. To nie jest tak, że musisz wziąć dodatkową magiczną tabletkę i nagle wow, będzie super, tak? Wiem. Tylko one po prostu muszą dobrze funkcjonować, bo natura nasza stworzyła nas tak, że Dokładnie. maszyny mają dobrze działać. Dokładnie. I teraz faktycznie przez to, że żyjemy źle, jemy za ciężko, jemy byle jak, jemy bardzo mocno przetworzone produkty. Śmieciowe czasami. Śmieciowe, wiesz, nie wiadomo co tam jest mnóstwo mikroplastiku, stresujemy się, wiesz, przez wiele lat pijemy trucizny, tak, alkohol, nie alkohol, przyjmujemy leki, suplementy. Do tego jeszcze się nie dosypiamy, a mało też ruszamy. Dokładnie. Jak to wszystko ma u nas działać dobrze. Czyli wiesz, no nie ma szans na regenerację, więc tak naprawdę funkcjonowanie dobre tych naszych organów jest bardzo mocno zablokowane. Wiesz, to o czym sobie już rozmawialiśmy wcześniej, my jesteśmy zwierzętami, żeby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebujemy ruchu, a się nie ruszamy, tak? No to jeżeli się nie ruszamy, jeżeli ciągle są jakieś problemy, no to jak w ogóle na przykład nasze jelita mają dobrze pracować, no nie? właśnie. I dlatego zapraszamy Was na spacery codziennie. Koniecznie, 20 koniecznie. minut, tak jak my teraz będziemy szli, my już idziemy sobie 5. minutę, ale na pewno pójdziemy jeszcze przez 15, więc dołączajcie do nas i chodźcie codziennie, żeby to stało się dobrym nawykiem. Przepraszam za taką wstawkę I marketingową, bardzo dobrze, reklamową. musi być taka wstawka. Musiałem, nie To mogłem nie się jest powstrzymać. marketing, to jest prozdrowotne, słuchajcie, wyjątkowo. I teraz, jeżeli wiemy, że mamy mnóstwo komórek, które powinny działać, wspierając nasz organizm, to jak jeden sok, albo nawet kilka soków przez 3 dni ma nam załatwić tą sprawę? No, zadałaś świetne pytanie, które już daje mi, a mam nadzieję, że Wam też do myślenia. No bez sensu. Wiesz, Nie tędy droga. dokładnie. I tak na chłopski rozum, no to wiesz, dlaczego mamy taki efekt wow, że się czujemy lżej po tym? No.
bardzo przepraszam za brzydkie określenie, ale myślę, że trafi do każdego, bo przestajemy żreć, tak? Czyli nie jesteśmy tak obciążeni, nie jesteśmy tak, wiesz, przeładowani tym jedzeniem, tym stresem, tylko nagle pijemy coś w formie płynnej, jakby nie było, czy półpłynnej, dzięki czemu te nasze organy mniej muszą się męczyć, żeby to strawić, żeby to przerobić, więc wiadomo, że jak nagle mamy mniej kalorii, to mamy ten taki efekt oczyszczenia, tak? Ale oczyszczenia dlatego, że nasze jelita wracają do pracy i po prostu trochę zaczynamy się czyścić z tych złogów, ze wszystkiego. I teraz, jeżeli faktycznie nam zależy na tym, żeby przyspieszyć oczyszczanie naszego organizmu, a w zasadzie przywrócić go do prawidłowej pracy i funkcjonowania, to przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, co jest z naszym organizmem nie tak. Okej. I tu kłaniają się Badania. Dokładnie no tak. właśnie, a my tutaj wiemy co nieco na tym, a też przede wszystkim na ten temat, a szczególnie Ty, więc pociągnijmy dalej ten temat. Słuchaj, no to jedziemy. I teraz zawsze warto jest poznać stan naszego organizmu, czyli wykonać te podstawowe badania, markery, czy to krwi, czy nie tylko, żeby określić, jak to nasze ciało działa, gdzie ewentualnie są problemy, zrobić dokładną analizę właśnie chociażby tych naszych nawyków żywieniowych, stylu życia, aktywności, wiesz, porozmawiać na temat chociażby naszego snu, regeneracji, tego jak się wypróżniamy, czy regularnie, czy nie, co nas boli, jak puchniemy, kiedy puchniemy, czy mamy kaca, czy nie mamy kaca, wiesz, tutaj wszystko ma ogromne znaczenie. Nawet to, jak źle się czujesz po intensywnym treningu, będzie tutaj wpływało. Poczekaj, na chwilkę stop, bo nie stop, że my się zatrzymujemy, tylko stop, chcę się zatrzymać na tym, co przed chwilą powiedziałaś. Bardzo cenne pytania. Pytanie, czy możemy sobie sami odpowiedzieć na nie, czy lepiej, żeby jednak na konsultacji ze specjalistą, lekarzem? Słuchaj, to jest jakby bardzo podstawowa rzecz. Oczywiście, że możemy odpowiedzieć sobie na te pytania sami, ale pytanie, czy zawsze trafimy dobrze z odpowiedzią. Tak. Jeżeli idziemy do specjalisty, to jest to dla nas ułatwienie i przyspieszenie procesu i eliminujemy ryzyko, czy po prostu zmniejszamy ryzyko popełnienia błędu. Bo teraz znowu, jeżeli sam sobie wrzucisz do, nie wiem, internetu, tak? Odpowiedź, czuję się źle, czuję, że mój organizm gorzej funkcjonuje, nie wiem, czy dobrze, nie wiem, robię detoksykację organizmu naturalnie, czego mi trzeba? No to jaki dostaniesz odpowiedź? Pij soki, albo pość, albo przyjedź do nas na kamp, my Cię będziemy karmić robakami, będzie super, nie? Oczywiście jakby, wiesz, no troszeczkę tutaj hiperbolizuję, natomiast, no wiesz, tych rozwiązań internetowych mamy strasznie dużo strasznie dziwnych. Niektóre są pseudo, które nigdy nie powinny trafić Dokładnie do tak. nas, I potem jest, lekarze jej nienawidzą, znalazła sposób na detoks, nie? I tym podobne. Więc bójmy się takich rzeczy, które nie są zweryfikowane, bo jeżeli nie znamy do końca stanu swojego organizmu, to możemy na przykład uderzyć w jakiś czuły punkt, który spowoduje, że to nasze ciało będzie funkcjonowało gorzej. Słyszałem gdzieś, że ma zaraz wejść ustawa albo jakieś przepisy, które mają weryfikować prawdomówność, że tak powiem, tak? Nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, ale wiesz, jakby już zaraz to nastąpi, Oczywiście. bo za dużo jest tych, przepraszam za określenie, szamanów. Ale no taka prawda, wiesz, no trochę żyjemy w takim świecie, że jeżeli coś brzmi bardziej niesamowicie, wiesz, no, jeżeli przeskoczysz przez ognisko zapalone przy pełni księżyca, w ogóle trzymając w zębach szałwię, to nagle będziesz żył dłużej. Ja tego nie słyszałem. No nie, ale kochany, jeszcze nic nie widziałeś, jeszcze nic nie słyszałeś. Wierzchołek góry lodowej. Oj tak, musisz sobie drugie 100 lat przeżyć, żeby, wiesz, żeby wszystko sprawdzić. Natomiast cały bajer polega na tym, że faktycznie ważne w naszym życiu jest to, żeby nauczyć się tego swojego organizmu, nauczyć się z nim, wiesz co, tak korespondować, żeby jakby rozumieć, co on do nas krzyczy, bo to jest bardzo często tak, że on nie puka tak, wiesz, cichutko, tylko wręcz, wiesz, tam bardzo traumatycznie próbuje nas potraktować. I teraz chodzi o to, żeby troszeczkę uczyć się go upgrade'ować. Tak jak robimy, wiesz, uaktualnienia naszego telefonu bardzo regularnie, tak samo powinniśmy wiedzieć, co zrobić z naszym organizmem, żeby on lepiej działał. Rozwiń troszeczkę tą myśl, bo co mnie przyciągnęło uwagę? Co w takim razie za tym stoi i jak to mogłoby wyglądać? Numer 1, badania. Numer 2, uczymy się, co nam jest, tak? Uczymy się słuchać tego naszego organizmu, odpowiadać na jego potrzeby, ale też możemy nauczyć się faktycznie takich sposobów mądrego wsparcia naszego organizmu, bo to nie jest tak, że nasze ciało faktycznie zawsze funkcjonuje na super poziomie. Są momenty naszego życia, kiedy potrzebujemy wsparcia, czy to intensywny trening, zawodów, sportowców chociażby, czy przygotowanie do ciąży, i tutaj mówię o jednym i drugim rodzicu, czy na przykład mnóstwo innych tematów, tak? Jak w ogóle czas ciąży i tak dalej, czy chociażby czas dużego stresu, jakiegoś napięcia takiego, czy wiesz, przygotowywania do egzaminów chociażby.
przed operacją, po operacji, no mnóstwo tego mamy. I teraz, czasami fajnie jest zadbać o to, żeby dieta była w tym czasie na przykład bardziej wspierająca nasz organizm. Raz to będzie oznaczało, że ona może być trochę lżejsza, Tak. a czasami może to oznaczać, że wręcz powinna być bardziej gęsta energetycznie, tak? Czyli tak jak Ciebie karmiliśmy swego czasu, tak czasami jest tak, że faktycznie musimy ten nasz organizm dodatkowo nakarmić. Dodatkowo warto czasami jest dorzucić substancje, które będą miały określony wpływ na nasz organizm. I tutaj wiesz, czasami to będą suplementy, czasami to będą zioła, tak? Ale zawsze jakby ten dodatek musi być poprzedzony właśnie badaniami i dokładną analizą. Wiesz, na przykład teraz jest bardzo popularny temat czyszczenia z metali ciężkich, tak? Tak. No bo wiemy, że metale ciężkie mamy w organizmie. Tak. One się przedostają zarówno, wiesz, z żywności, z wody, z powietrza, tak. z gleby. To jest jakby naturalne, jakby nie pozbędziemy się tego, Tak. tak? Natomiast jakby udowodnione sposoby na to, żeby oczyścić się z tych metali ciężkich, to nie są, szanowni Państwo, soki z selera, bardzo mi przykro, też bym chciała, żeby tak to działało, ale na przykład zdrowy styl życia, zdrowa dieta, sauna, regularne picie wody, wsparcie naszych jelit, błonnik rozpuszczalny, o którym zawsze będę mówiła, że jest fenomenalny, czy to akacja, czy to pektyny jabłkowe, ale błonnik rozpuszczalny i uwaga, chlorella na przykład, tak? Okej. Czyli też substancja naturalna, Która jest w... zielona z glonów. Tak? Tak, ale stosujemy ją jako suplement albo proszek, który możemy dodawać do koktajli. Bo jest do kupienia pewno w aptekach, tak? Pewnie, czy w Okej. ogóle wiesz, w sklepach zielarskich, bo bardzo często ona funkcjonuje jako, wiesz co, żywność specjalnego przeznaczenia, nawet nie tyle medycznego, co taka żywność Okej. funkcjonalna, czyli taki ekspres. Wiesz, co zrobimy, Wanda? Bo tu fajne rzeczy mówisz i tuż po naszym spacerze umieścimy w opisie do tego ściągę właśnie Dobra. te wszystkie rzeczy, które robisz, o których wspomniałaś, bo moim zdaniem są bardzo istotne, a Wam ułatwimy, że tak powiem, pójście w dobrym kierunku. Po zdrowie. Ale nie no. robimy nic na własną rękę, dlatego że ja mówię oczywiście o tym, co mamy udowodnione z punktu widzenia naukowego, tak faktycznie solidnie, ale tak naprawdę, żeby te rzeczy zadziałały, musi zagrać wszystko inne w naszym ciele. Czyli musimy mieć fajnie odżywiony organizm, Tak. dobrą dietę, dobrą regenerację, sen, aktywność fizyczną i wsparcie innymi suplementami. Czyli wiesz, tutaj będą składniki przeciwzapalne, czyli to będzie czy to witamina C, czy kwasy omega-3. Musimy mieć odpowiednio działający metabolizm, więc na przykład witaminy z grupy B muszą być na super poziomie, więc dlatego warto określić jest ich stężenie w organizmie. Czyli te badania krwi, na których ja byłem i dwójeczki tak zwanej, którą też przyniosłem do weryfikacji, do analizy. Wiele innych jeszcze badań, które też przeprowadzacie w Longevity Center. To rozumiem, że jest kompleks, wchodzi się tam na pół dnia do kliniki i później wiemy, I na czym dostajesz stoimy. potem receptę na zdrowe życie, tak? Na podstawie badań. Na podstawie badań, No bo właśnie. właśnie o to chodzi, że tak jak na przykład, wiesz, brałam ostatnio na tapetę i w ogóle ten temat detoksu się zrobił taki fajny, bo nasza pani prezes przyjechała z jakiejś imprezy i mówi, wszyscy robią detoks, ja też chcę robić detoks. I ja mówię, no okej, ale jak detoks, to musi być longevity detoks, tak? Dlatego się śmieję, że ja to zawsze wszystko bym najchętniej tłumaczyła na ten język longevitiański, dlatego, że w tych naszych detoksach nie chodzi o to, żeby to był taki efekt wow, boostu, wiesz, jak zabieg bankietowy, no nie, że na pół godziny przed imprezą idziesz i wyglądasz super glam, tylko chodzi o to, żeby to na tyle wsparło Twój organizm, żebyś żył jak najdłużej w dobrym zdrowiu i żeby na pewno Ci to nie zaszkodziło. No właśnie, bo rozumiem, że można przesadzić na różnego rodzaju sposoby. Oj, słuchaj, No, ze jak cię kręcę. wszystkim można przesadzić. No tak, ale poczekaj, bo mi tutaj szaleje oczywiście ten cały sprzęt, ale idziemy. Bardzo Nie dobrze, przestajemy się. to znaczy, że jesteś młodzieżowy taki, wiesz. Nie przesadzaj, to jest w ogóle wyzwanie. Po pierwsze iść, po drugie gadać, jeszcze sterować tym całym sprzętem tutaj, ale przez to, że te tematy, o których teraz rozmawiamy w Longevity Walkach, no i ten dzisiejszy, to mnie bardzo interesuje, więc jestem super skupiony, skoncentrowany i już To wszystko już wróciło do wyzwanie, normy. zwłaszcza jak dla mężczyzny. Dziękuję. Widzisz, Ale nauce Mateusz czasem zawsze łatwiej. świetnie daje radę i to dzięki temu, że zaczął lepiej jeść. O, dziękuję. Chociaż tutaj taka wstawka, bo to jest nasz drugi Longevity Walk, który mam przyjemność z Tobą pójść na spacer. Świetnie mnie dałaś wskazówki po tym całym przeglądzie mojego Procesie. stanu zdrowia, procesie i tak dalej. Wszedłem na dobrą ścieżkę, ale miałem pomiędzy naszymi dwoma spacerami Mistrzostwo Świata, które wymagały ode mnie pełnego skupienia, mnóstwego wydatku energii. Jeszcze do tego, oprócz tego, że byłem zawodnikiem,
Tutaj jakieś hałasy są po prawej stronie, może skręcimy w lewo, dobrze? Super. I wydatkowałem więcej energii niż jej miałem w sobie. I a propos jedzenia i diety, tematu, w którym jesteś specjalistką, słuchaj, musiałem taką ilość energii sobie dostarczyć dodatkowej, że jadłem więcej niż dałem radę. I słuchaj, po Mistrzostwach Świata, tak jak zazwyczaj tracę wagę, zyskałem 2 kg. Ale głównie dlatego, że musiałem dostarczyć jeszcze więcej organizmowi. Ale jasne, gwarantuję Ci, że to bardzo szybko się wyrówna, dlatego że zawsze w tych takich, wiesz, momentach dużego boostu, gdzie organizm potrzebuje sobie zgromadzić tą energię, on potem potrzebuje chwili, żeby to wszystko wyrównać, wiesz, tak samo jest z zatrzymywaniem wody, tak jak jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie jest gorąco. No to taka ciekawostka, taka wstawka z życia wzięta, ale to bym z chęcią z Tobą też omówił, może nawet gadając na Longevity Walku, bo to jest ciekawe, trudne dla mnie to było, źle się z tym czułem, a może niektórzy też tak mają i może tutaj jakieś wskazówki byś mi, a przy okazji innym dała, ale to na inny Longevity Walk. Powiedz, jeszcze wróćmy na chwilę do tych toksyn, które mamy w naszym organizmie. Jakiego rodzaju dzisiaj są to toksyny, których powinniśmy, że tak powiem, z których się powinniśmy oczyścić? Słuchaj, poprzez właśnie głównie dietę, prawda? Ale też dobre funkcjonowanie wszystkich naszych to narządów. jest tak, że trochę nasz organizm decyduje o tym, co uważa za coś szkodliwego, tak? Czyli z jednej strony to mogą być metale ciężkie. Wiadomo, że mamy teraz gigantyczny problem na przykład z mikroplastikiem, tak? Który jest obecny wszędzie. Wiemy, że mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o opakowania. To jest fakt, prawda? To jest fakt, tak? I to wiemy, że tego mikroplastiku jest mnóstwo. Dlatego unikajmy jak się da, tak? Plastiku, żywności w plastikowych opakowaniach. Sprawdzajmy, nie trzymajmy wody w plastikowych butelkach na słońcu. No jakby wiesz, tutaj ten temat jest gigantyczny, bardzo szeroki. Tak. Natomiast faktycznie pojawia się też dużo substancji, które, słuchaj, są dla nas hipertoksyczne, a samodzielnie jakby decydujemy się na ich wprowadzanie do naszego organizmu. I to jak mówię przede wszystkim o używkach, tak, różnego typu. Ale też wszelkiego rodzaju właśnie wysoko przetworzonej żywności, wiesz, tych wszystkich różnych kolorowych napojów, jakichś tam cudów, tak, wianków, więc wiadomo, że to też nie działa dobrze. Natomiast faktycznie oczywiście teraz najbardziej się boimy i mikroplastiku, i metali ciężkich, bo wiemy, że jest ich dużo, tak, że te metale ciężkie mogą faktycznie bardzo mocno zaburzać funkcjonowanie w ogóle metaboliczne naszego organizmu, doprowadzać do bardzo wielu ciężkich chorób różnego typu i zaburzeń metabolicznych. Dlatego starajmy się unikać, tak? Na przykład wiesz, tutaj często się mówi o tym, że mamy bardzo wysokie stężenie ołowiu, tak? Czy rtęci, tutaj oczywiście jakby ryby tam idą zaraz na tapetę. Więc to są takie rzeczy, że chodzi też o to, żeby nie tyle rezygnować na przykład ze spożywania ryb morskich, tych, które mogą mieć wysoką kumulację rtęci, zwłaszcza tych, które bardzo są duże i długo pływają. Blisko dna? Też, w ogóle? Ale wiesz, tutaj mówimy o takich rybach jak na przykład wiesz, tuńczyk i tak dalej, tak? Ale to nie o to chodzi, żeby w 100% z nich rezygnować, tylko żeby uczyć się minimalizowania jakby skutków ubocznych, tak? Czyli jeżeli zjemy tuńczyka raz na jakiś czas, to nie znaczy, że coś nam się stanie od razu złego. To chodzi o to, żeby na przykład nie jeść codziennie tuńczyka z puszki, tylko na przykład zacząć kupować tuńczyka w słoiczkach chociażby, tak? Albo jeść go rzadziej i dbać o naszą wątrobę, jeść dużo warzyw, które też będą miały działanie antyoksydacyjne. Wiesz, co zrobiłem w tym temacie? Otóż rzadziej jem ryby, ale bardziej stawiam na jakość, czyli rzadziej, czyli można by powiedzieć trochę przyoszczędzam, ale z drugiej strony to, co zaoszczędziłem, wydałem na lepszą jakość. Zdecydowanie. I nagle rachunek się zgadza. A mam poczucie, i myślę, że też tak wygląda to w rzeczywistości, że po prostu jem bardziej... Robisz coś dobrego. Tak, jakościowo. Oczywiście. Wiesz, tutaj chociażby kwestie takie, jak to, żebyśmy wybierali ryby słodkowodne częściej, tak? No to ma ogromne znaczenie. To, żebyśmy faktycznie starali się jednak dbać o te produkty spożywcze. Wiesz, teraz na przykład duży problem produktów sezonowych, czyli pestycydy, które mogą na nich zostawać, tak? To, żeby dokładnie pamiętać, żeby myć warzywa i owoce, czyli to, czego nas uczyli w przedszkolu i wcześniej, że zawsze trzeba wszystko umyć, tak? Że oczywiście jakby te produkty, które są dopuszczone do spożycia, powinny już być po tak zwanym okresie karencji, czyli jakby powinny być po takim czasie i mieć taką ilość tych pestycydów, których jest już dużo mniej, które nic nam nie powinny zrobić, ale przecież my osobiście jako konsumenci nie będziemy sprawdzać każdego produktu, zwłaszcza jak kupimy sobie jakieś truskawki przy drodze, więc pamiętajmy o tym, żeby nie od razu z łupianki do buzi, tylko zawsze wszystko dokładnie myjemy. Możemy sobie jeszcze dodatkowo wymoczyć na przykład w wodzie z łyżeczką sody oczyszczonej albo octu, potem wypłukać dokładnie pod bieżącą wodą.
tak żeby to wszystko było jak najczystsze. Więc dbajmy o takie rzeczy, nie mówiąc o tym, że musimy myć ręce, zwłaszcza przed spożywaniem posiłków. Szczególnie tych warzyw i owoców, bo bierzemy je bardzo często Tak, rękami. dokładnie. Jasne. Dobrze, Wanda, na sam koniec mam pytanie do Ciebie, takie już podsumowujące wszystko, ale też dające, myślę, że nam wskazówkę co do kierunku, który możemy obrać. Czy możemy oczyścić swój organizm? Nawet w tej formie, nazwijmy to detoksu, słowo klikalne, bardzo dobrze ale nie zmieniając radykalnie swojego stylu życia i odżywiania, mam na myśli przede wszystkim, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, ale przesuwając suwaki odrobinę i zwracając uwagę na takie rzeczy. Nie, że tylko na soki się przerzucamy i to jest nasz detoks, tylko co? Słuchaj, jeżeli chcemy, żeby faktycznie ten nasz organizm zaczął dobrze działać, to przede wszystkim zacznijmy się ruszać, zacznijmy jeść regularnie, to znaczy nie byle jak, nie w chaosie, nie jedząc non-stop, tylko róbmy sobie przerwy między posiłkami, ale też, co ma bardzo duże znaczenie i myślę, że to powinniśmy zapamiętać i to jest mój ulubiony tekst i będzie na zawsze, pijmy wodę, szanowni Państwo. Jeżeli chcemy, żeby nasz organizm był w stanie wydalić to, co nie jest nam potrzebne w organizmie, to, co może nam zaszkodzić, to koniecznie musimy pić odpowiednią ilość wody, żeby nasze jelita dobrze pracowały, żeby nasze nerki dobrze pracowały, żeby każda komórka w ciele, również wątroba dobrze działała. Pijmy wodę. I zostawiłaś na koniec po prostu złote rozwiązanie. Woda. I jeszcze raz woda. Zdrowia doda. I to myślę, że powinno z nami zostać. Wanda, bardzo Ci dziękuję. Również bardzo dziękuję. Mnóstwa, fantastyczna dawka wiedzy. Longevity Walk. Jak widzicie, idziemy po zdrowie tu i teraz, ale także, żeby nam się żyło długo w dobrym zdrowiu. O to tak naprawdę chodzi. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. I Wam również. Klikajcie, nie wiem jak to się mówi. Lajkujcie. Lajkujcie, jak Wam się podobało. Podajcie dalej. Zostawcie swój komentarz. Możecie też w ramach komentarza dodać temat, który byście chcieli, żebyśmy na Longevity Walku z Wandą czy z innym ekspertem, ekspertką poruszyli, bo będziemy tak chodzić. Idziemy długo, do długowieczności, żebyśmy nam było zdrowo i przyjemnie. Dokładnie. Fajnie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa! Dzięki za wspólny spacer. Partnerem serii Longevity Walk jest Longevity Center. Partnerem strategicznym Power Walk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.